Witajcie kochani. Kilka godzin temu byłam na siłowni i w momencie, kiedy zakończyłam trening, wyszłam spod prysznica i wyjęłam ze swojej torby na siłownię zapach. Uzmysłowiłam sobie, że już tak dawno nie robiłam dla Was filmu poświęconego perfumom, że czas najwyższy to nadrobić. A z uwagi na to, że dzisiejszy film zainspirował zapach Chanel Chance Eau Fraîche, właśnie o nim opowiem Wam coś więcej. Przy czym od razu chciałabym zaznaczyć, że postaram się zrobić wszystko, żeby opowiedzieć Wam jak najwięcej o tym zapachu w jak najkrótszym czasie, dlatego że doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że jednak wśród widzów mojego kanału pasjonaci perfum stanowią mniejszość, a jednak chciałabym, żeby każdy wyniósł z mojego filmu coś dla siebie i przede wszystkim, żebyście zrozumieli to, o czym do Was mówię. Także postaram się nie posługiwać jakąś specjalistyczną nomenklaturą. Zależy mi na tym, żeby każdy wszystko dobrze zrozumiał. Zacznę może od tego, że zapach Chanel Chance Eau Fraîche to jest zapach, który ja bardzo dobrze znam, którego już używałam kiedyś przez długi czas i przestałam, ponieważ o nim zapomniałam. Aż w końcu jakiś czas temu mi się o nim przypomniało i postanowiłam kupić go sobie po raz kolejny, czego oczywiście nie żałuję. Myślę, że ci z Was, którzy regularnie oglądają moje vlogi, doskonale wiedzą o tym, że zaopatrzyłam się w ten zapach i że regularnie go używam. Także opowiadanie o nim to będzie dla mnie prawdziwa przyjemność. Jeśli chodzi o te perfumy, to one ukazały się na rynku w 2007 roku, co oznacza, że istnieją na rynku już ponad 10 lat, co w świecie perfum stanowi nie lada wyczyn. Dlatego, że jest bardzo niewiele perfum dzisiaj, takich, które powstają, które są w stanie utrzymać się na rynku dłużej niż kilka lat, ponieważ tych zapachów powstaje tyle i te mody i trendy tak szybko się zmieniają i zapachy tak szybko się ludziom nudzą, że potrzeba naprawdę tego czegoś, żeby zapach utrzymał się na rynku dłużej. I tutaj mamy przykład właśnie takich perfum, które zdołały przetrwać 10 lat. I co ciekawe, to pomimo tego, że ten zapach jest już leciwy, tak go możemy określić, to jednak cały czas pachnie dobrze i nowocześnie, czego nie możemy powiedzieć o wszystkich zapachach. Wystarczy, że przypomnimy sobie na przykład te perfumy, które powstały w okresie PRL-u, a które dzisiaj bardzo wielu osobom kojarzą się z zapachami babcininymi, czyli kojarzą się w sposób negatywny, albo z kożuchami, z molami na przykład, też są takie zapachy. Także niestety nie wszystkie zapachy, które istnieją na rynku ileś tam lat, są przez cały czas odbierane w taki sam sposób. Także tutaj mamy kolejny sukces i jest to naprawdę zapach taki, który pachnie bardzo dobrze i bardzo nowocześnie. Stworzył go Jacques Polsch. Pewnie większości z Was to nazwisko nic nie mówi, więc wspomnę tylko, że to jest ten sam pan, który stworzył zapach słynny, znany na całym świecie Chanel Mademoiselle. Myślę, że większość kobiet oglądających mój kanał doskonale go zna. I ten sam pan, który stworzył również zapach Chanel Chance Eau Tendre. Ale dzisiejszy film nie jest o tym zapachu, także pokazuję go tylko na chwilę, ponieważ również go posiadam. Ale chciałam tylko wspomnieć, że Jacques Polsch to nie jest jakiś, wiecie, anonimowy człowiek, tylko naprawdę bardzo znany w świecie perfum nos, który jest autorem mnóstwa bardzo znanych dzisiaj zapachów. Chanel Chance Eau Fraîche to jest zapach, który powstał jako inspiracja kultowymi perfumami Chanel o nazwie Chance, które powstały w 2002 roku. Myślę, że część z Was będzie kojarzyć ten zapach, ponieważ on ma dokładnie ten sam kształt. Może przybliżę Wam go teraz, żebyście mogli go sobie z bliska zobaczyć. Proszę bardzo. W sensie ma ten sam kształt flakonu, tylko że ma taką żółtą barwę i tamten zapach jest zdecydowanie cieplejszy. Także ten Chanel Chance Eau Fraîche powstał jako wariacja na temat klasyka i jak sama nazwa wskazuje, i nie tylko nazwa, ale również płyn znajdujący się w środku tego flakonu, jest to zdecydowanie świeższa, lżejsza i bardziej orzeźwiająca wersja klasyka. Skąd to wiadomo? Ano stąd, że w środku mamy płyn w kolorze zielonym. I tutaj taka mała ciekawostka, a zarazem wskazówka dla tych z Was, którzy w świecie perfum nie poruszają się jak ryba w wodzie i często gubią się będąc w perfumerii. Otóż o tym, jaki jest dany zapach, możecie się dowiedzieć już patrząc na jego flakon, na jego kształt, na jego kolor, a także na kolor płynu, który się w tym flakonie znajduje.
znajduje. I tak na przykład tutaj mamy do czynienia z płynem w kolorze zielonym. Co to oznacza? Oznacza to ni mniej, ni więcej, że w środku będzie się znajdował najprawdopodobniej bardzo świeży zapach, czyli taki, który będzie się nadawał idealnie do noszenia na co dzień. Natomiast kiedy widzimy ciemny flakon, to możemy założyć ad hoc, że to będzie raczej ciężki, wieczorowy zapach, w przeciwieństwie do flakonów w kolorze na przykład jasno-zielonym albo jasno-różowym. Bo w tych przypadkach mamy niemal 100% pewność, że w środku znajdują się zapachy lekkie, kwiatowe, orzeźwiające. Dobrze, teraz przejdę może do meritum, czyli powiem Wam w końcu, jak pachnie ten zapach. W składzie tego zapachu znajdują się m.in. cytryna, drewno cedrowe, pieprz, kwiaty takie jak jaśmin i hiacynt oraz paczula i piżmo. Składnikiem, który jako pierwszy rzuca się w nasze nozdrza w momencie, kiedy aplikujemy ten zapach na skórę bądź ubranie, i ja to teraz, słuchajcie, zrobię, ponieważ nie mogę się powstrzymać, bardzo lubię ten zapach, jest cytryna. Także jeśli lubicie cytrynę w perfumach, to to będzie coś dla Was. Chance jest zapachem, tak jak już wcześniej wspomniałam, świeżym, delikatnym, cytrusowo-kwiatowym, zapachem bardzo orzeźwiającym, wibrującym, takim, który długo utrzymuje się na skórze, a jeszcze dłużej na ubraniach. Mimo tego, że jest to tylko woda toaletowa, ponieważ o tym Wam jeszcze nie wspomniałam. Czyli już z definicji będą one się utrzymywać na skórze krócej niż na przykład woda perfumowana, czy właśnie perfumy. Natomiast, jeszcze raz podkreślam, ten zapach pomimo tego, że jest wodą toaletową, utrzymuje się na skórze naprawdę bardzo, bardzo długo. Jest to zapach bliskoskórny, nie pozostawiający ogona. Czyli w momencie, kiedy przejdziemy korytarzem przez biuro, nie zostawimy za sobą smugi zapachu, co akurat w biurze jest rzeczą naprawdę bardzo, bardzo dobrą i z tego też względu polecałabym ten zapach do biura, dlatego że dla tych z Was, którzy nie wiedzą, w biurze nie wypada pachnieć intensywnie zapachem, który zostawia za sobą ogon, ponieważ do pracy nie chodzimy na randki albo po to, żeby ktoś się w nas zakochał, tylko po to, żeby dobrze pracować i nie przeszkadzać w pracy innym ludziom, co w przypadku bardzo intensywnych, kwiatowych zapachów może mieć miejsce. I takie zapachy bardzo negatywnie wpływają nie tylko na nasz profesjonalny wizerunek, ale też na samopoczucie osób, które pracują z nami na przykład w jednym pokoju. Dlatego w tym kontekście zapach Chanel Chance Eau Fraîche będzie idealnym zapachem do noszenia w środowisku biurowym, korporacyjnym. Jest to zapach, który dodaje pewności siebie, dodaje orzeźwienia. Świetnie się sprawdzi też jako zapach do noszenia na co dzień i z uwagi na to, jaki jest jego skład i jak pachnie ten zapach, idealnie sprawdzi się wiosną i latem. I teraz pewnie część z Was zastanawia się, no dobrze, skoro ten zapach sprawdzi się idealnie wiosną i latem, to dlaczego ja o nim mówię zimą? Po pierwsze dlatego, że z uwagi na to, że Chance Eau Fraîche świetnie działa orzeźwiająco, genialnie sprawdza się na siłowni, a raczej po siłowni, ponieważ dodaje takiej lekkości, a raczej wzmacnia ten efekt lekkości, zadowolenia z siebie, a wiadomo, że my kobiety, zwłaszcza kobiety, lubimy czuć się lżejsze niż w rzeczywistości i ten zapach ma w sobie coś takiego, co daje taki efekt. I z tego względu polecam Wam stosować ten zapach właśnie po siłowni, a drugim powodem, dla którym mówię o tym zapachu, który jest świetny na lato, w zimie, jest to, że warto i do tego Was gorąco zachęcam, żebyście testowali zapachy, o których mówi się, że na przykład przeznaczone są na konkretną porę roku, testowali w innej porze roku, tak jakby na przekór i po to, żeby sprawdzić, jak zapachy typowo letnie, wiosenne sprawdzają się zimą i jesienią. Czego Wam jeszcze o tym zapachu nie powiedziałam? Nie powiedziałam jeszcze tego, że z uwagi na to, że mamy tutaj sporą dawkę drewna cedrowego, część osób będzie odbierać ten zapach jako taki, który ma w sobie pierwiastek męski, co ma moim zdaniem duży plus. Po pierwsze taki, że mężczyźni również będą tym zapachem zainteresowani, także drodzy Panowie, przetestujcie sobie ten zapach, bo może się okazać, że będzie dla Was odpowiedni. A po drugie, to drewno cedrowe sprawia, że dodaje temu zapachowi elegancji. On jest taki bardziej męski, ale przez to też właśnie sprawdzi się w środowisku korporacyjnym. Podsumowując, Chanel Chance Eau Fraîche jest zapachem idealnym do noszenia na co dzień, który świetnie sprawdzi się przede wszystkim jako orzeźwienie latem i wiosną, ale również jesienią i zimą w ramach eksperymentów, a także po siłowni.
To jest genialny pomysł dla osób młodych, ponieważ jest to zapach sprzedażowy. On niewielu osobom będzie się nie podobał. Myśmy tak zawsze z dziewczynami w Douglasie nazywały zapachy, które się bardzo wielu osobom podobają, zapachami właśnie sprzedażowymi. Także prawdopodobieństwo tego, że komuś się nie spodoba, jest niewielkie. Także jeśli rozpoczynacie swoją przygodę ze zapachami, to polecam Wam gorąco właśnie Chance of Fresh. Polecam ten zapach również osobom, które lubią zapachy świeże, orzeźwiające z oczywistych względów i uważam, że ten zapach świetnie sprawdzi się również na prezent, jeśli nie w formie samych perfum, to w formie linii uzupełniającej, ponieważ w tym przypadku mamy do czynienia z bardzo bogatą, szeroką linią uzupełniającą. Czym jest linia uzupełniająca? Jest to linia, w skład której wchodzą inne zapachy, oprócz perfum, o tych samych nutach zapachowych, czyli na przykład żel pod prysznic, balsam do ciała, a nawet, słuchajcie, mgiełka do włosów, czyli coś, czego nie mają praktycznie żadne perfumy na rynku. To znaczy mają, ale jest ich bardzo, bardzo niewiele. Także jeśli macie koleżankę, która uwielbia ten zapach, a nie ma niczego z linii uzupełniającej, to polecam kupić właśnie na przykład mgiełkę do włosów albo mgiełkę do ciała, bo taka również istnieje, ponieważ doskonale zdaję sobie sprawę z tego i myślę, że większość kobiet tak ma, że jak mamy kupić perfumy, zwłaszcza Chanel, no to możemy przeboleć już ten wydatek rzędu kilkuset złotych, ale już jak miałybyśmy kupić sobie coś z linii uzupełniającej, tym bardziej Chanel, gdzie wiadomo, że te ceny do niskich nie należą, no to już najczęściej kupujemy coś taniego po to, żeby mieć droższe perfumy. Także z tego względu polecam właśnie kupno czegoś z linii uzupełniającej. I w ramach ciekawostki, już kończąc wątek tego zapachu, chciałabym Wam wspomnieć tylko tyle, że zapach ten bardzo lubią i do jego używania przyznają się m.in. Dorota Gardias i Katarzyna Zielińska. W opisie pod tym filmem znajdziecie 2 artykuły na temat ulubionych zapachów tych celebrytek, także jeśli macie ochotę, to sobie zajrzyjcie. Przypominam, że w linii Chance Chanel znajduje się kilka zapachów, także jeśli mielibyście ochotę na to, żebym porównała dla Was na przykład te 2 zapachy, czyli Chanel Chance of Fresh z Chanel Eau Tendre, który również posiadam, albo żebym zrobiła dla Was recenzję wszystkich zapachów z tej linii, to dajcie mi proszę znać w komentarzach. Oraz oczywiście, czy chcielibyście, żebym robiła tego typu filmy poświęcone perfumom częściej. Przypominam, że jak zwykle w opisie pod filmem znajdziecie listę perfum, o których Wam dzisiaj wspomniałam, wraz z linkami do sklepów, w których można je kupić, listę kosmetyków, za pomocą których wykonałam dzisiejszy makijaż, a także rzeczy, które mam dzisiaj na sobie. Tymczasem gorąco się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie.